W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odnowić siedzisko w krześle muszelka. Witam serdecznie, ja się nazywam Aleksander Kądziela. Jeżeli tu jesteś po raz pierwszy, to koniecznie subskrybuj kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo otapicerować, odrestaurować siedzisko w krześle muszelka. Jeżeli Was interesuje ta tematyka, ponieważ dzisiaj tylko i wyłącznie pokażę siedzisko, oparcie było wykonane w innym odcinku, link poniżej znajdziecie tam, jak prawidłowo wykonać. No i mam nadzieję, że te dwa odcinki ułatwią Wam tapicerowanie właśnie tego typu krzeseł. Ja teraz jeszcze pokażę Wam, jak zdemontować oparcie, ponieważ za moment zobaczycie już zdemontowane i będziemy działać z ściąganiem materiałów i tapicerowaniem. Żeby zdemontować oparcie w krześle muszelka, musimy tutaj odkręcić te śruby. Tutaj akurat są widoczne, może się zdarzyć w ten sposób, że one będą zakryte, ponieważ nie wszystkie modele miały w ten sposób wykonywane oparcia, przykręcane. Na pewno musimy oderwać te gwoździe, które tutaj się znajdują. Tutaj te szycie nożykiem sobie możemy rozciąć, wtedy będziemy mieli dojście tutaj do tylnej części, do sklejki. Z całą pewnością są tam wkręty, które musimy wykręcić i wtedy mamy zdemontowane oparcie. Bardzo często się zdarza, że ta sklejka jest już w kiepskim stanie, jest popękana, ale myślę, że to będzie dobry pomysł na kolejny odcinek, jak to naprawić. A więc przechodzimy do rozebrania siedziska. Ważna rzecz, którą chciałbym, żebyście sobie zaznaczyli. Tutaj w tych miejscach zaznaczyłem ołówkiem miejsca, gdzie będzie przychodziło oparcie. To jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie zaznaczyć, żeby tak samo zamocować oparcie. No cóż, rozbieramy, bierzemy kleszcze, radkę, czyli kozią stópkę, rozbieramy, czyścimy ze starych powłok. Tutaj mam akurat już nóżki oczyszczone, więc i pomalowane. Wy to musicie zrobić najlepiej przed otapicerowaniem, żeby później już nowej tkaniny nie zabrudzić. Ja rozbieram, dostajemy się do pianek, no i lecimy z tym tematem. A więc mamy zdemontowane już całe siedzisko, został zdjęty materiał, sklejkę oderwałem, bo była luźna, więc na nowo ją za chwileczkę przymocuję. Z tego co tutaj widzę, jest trawa zamorska na jucie. Ja pokażę troszeczkę inaczej, samymi piankami to wypełnimy, ponieważ możecie mieć problem z dostępem do właśnie takiego materiału, troszeczkę waty tapicerskiej. No i tutaj 2 razy po chyba 2 cm z tego co tutaj widzę było pianki. My tutaj użyjemy, zaraz jeszcze zobaczę, ale prawdopodobnie będą 2 trójki, albo 3 i 2, zaraz zobaczymy. Trochę tutaj ogarnę, przybiję siedzisko i będziemy mogli działać dalej. A więc mamy już czysto, musimy zamocować tą sklejkę, żeby się nam tutaj nie przesuwała gwoździami. Ja dodatkowo klejem do drewna złapię tutaj, troszeczkę przesmaruję, żeby sklejka się nam nie oderwała. Tak trochę. A jeżeli Was interesuje, moi drodzy, tematyka klei, to odsyłam właśnie do odcinka o klejach, link znajdziecie poniżej. Mamy już zamocowane sklejkę na stałe. Teraz się tutaj zastanawiam, ile użyć, jakiej grubości pianek. Na pewno na górę użyję 3 cm, natomiast tutaj z racji tego, że mamy taki wpust, myślę, że również 3 cm z małą korektą krawędzi tutaj tej pianki, żeby ona troszeczkę się bardziej licowała. No i jeszcze musimy uzyskać
lekką wypukłość tego siedziska, tak jak było to wykonane w oryginale, czyli było to akurat watą tapicerską zrobione. Ja to zrobię pianką, więc tutaj delikatnie też podłożę pod spód piankę, ale wpierw wytnę tutaj ten kształt. Więc mamy tutaj docięte. No i tutaj jeszcze musimy uzyskać lekką wypukłość. Myślę, że 2 cm, więcej tutaj nie będzie nam potrzeba. Natomiast tutaj jakieś 20 na 20 będziemy potrzebować piankę, żeby ją zeskosować. Ta też będzie jeszcze tutaj po krawędziach delikatnie zeskosowana. Już od razu to zrobię. Mam już docięte pianki. Postanowiłem, że jeszcze tutaj na środek taką cieniutką, około centymetra, może niecałe 1-2 centymetra tutaj mam piankę podłożoną, żeby nam zrobiła wypuklenie. Tutaj mamy ściętą piankę, żeby tutaj nam się ładnie zlicowała, czyli zrobi nam się tutaj takie ładnie wypuklenie i teraz to musimy przykleić i później będziemy mierzyć, ile potrzebujemy pianki na tą górną. Dobra, no to kleję. Dobra, mamy przyklejoną piankę. Teraz musimy odrysować kształt tego naszego siedziska. Wstępnie możemy sobie dociąć, żeby duża płyta nam tutaj nie przeszkadzała, więc można wziąć jakiś kawałek docelowej już pianki, no i sobie przyłożyć, zmierzyć. Pamiętajcie o tym, żeby po pół centymetra przynajmniej nam wystawało poza krawędź. Marker możemy sobie, jest to co prawda cięta po skosie, może w ten sposób. I tutaj mamy, tutaj wystaje nam tu. To jest nasza szerokość, jeszcze głębokość. Tak naprawdę jest taka sama, więc będzie kwadrat. Dobra, tu mierzymy i wycinamy już docelową piankę. Dobra, więc mamy tak, mamy wyciętą, dociętą jeszcze nie jest, ale wyciętą już piankę wstępnie. Moi drodzy, co ważne, musimy przyłożyć ją do całego siedziska, ponieważ ten kształt zmienia jej wielkości, więc nie możemy tego sobie zmierzyć według tych wymiarów i wyciąć, czyli przed tym nałożeniem, bo nie będzie nam to w ogóle tutaj pasowało. No i cóż teraz? Teraz musimy sobie tylko to przyłożyć, odrysować wokoło, no i dociąć, tak? Ja to przykładam. Pamiętajcie, żeby już tutaj z przodu te pół centymetra wystawało. Ok, mamy już tutaj kształt. Jeżeli się boicie, bo ja to zrobiłem tak naprawdę na styk, możecie troszeczkę większą dla spokojnej głowy, tak żebyście się nie denerwowali. No i co teraz? Teraz wycinamy po prostu z półcentymetrowym naddatkiem, trochę więcej tutaj nie muszę, bo tutaj było już docelowo więcej, natomiast tutaj pół centymetra więcej dodaję do tej pianki i ją przykleimy. Mamy już dociętą piankę, może nie jakoś super równo, ale jeszcze przyjdzie łopata, więc na pewno nam to wszystko wyrówna. Bardzo ważna rzecz, moi drodzy, którą tutaj Wam nie pokażę, musicie zawsze przy oparciu, jeżeli sobie wyklejacie pianką oparcie, przykładacie nieoklejone oparcie, żeby odrysować wysokość, dokąd możecie przykleić piankę oparciową. To jest bardzo ważne. I tutaj, żeby za bardzo Wam w tych miejscach, gdzie przychodzi tutaj oparcie, żeby Wam za dużo nie wystawało, bo będzie Wam się tutaj marszczyło i nie będzie to ładnie wyglądało. Dobra, ja to przyklejam. No i możemy przejść do tapicerowania.
jesteście pewni, że jest dobrze przyłożone, możecie sobie docisnąć piankę. No i cóż teraz wrzucamy na to jeszcze o watę. Ważna rzecz, pamiętajcie, żeby w tych miejscach, gdzie tutaj mamy, przychodzi nam oparcie, absolutnie nie może być żadnej owaty, czyli ona tylko nam przychodzi, tak naprawdę będzie tutaj przybita do tego momentu. Pamiętajcie o tym, bo będzie później problem z przykręceniem oparcia. Mierzymy sobie w najszerszym miejscu, jak zwykle. To bywa 59, 59, więc wycięliśmy owatę na odpowiednią wielkość i mamy dwie możliwości: albo owatę zamocować za pomocą szywek, albo przykleić. Ja zrobię dwie wersje. Tutaj przód delikatnie przykleję, natomiast w miejscach tych nóg będzie tutaj przybita. Co nam pozostało? Zwymiarowanie naszego materiału. Dodaję po 2 cm z każdej strony więcej. 64. Z racji tego, że pianka była kwadratem, więc tkanina również 64 na 64. Wycinamy materiał. A więc tak, tkanina została wycięta. Zobaczmy, czy wszystko jest ok, jest w porządku, więc możemy sobie zacząć tapicerować. No i jak to zwykle bywa, mocujemy sobie wstępnie gwoździami, żeby nam się nie przesunęła. Więc tak, tkanina została wstępnie tutaj zamocowana, więc zaczynamy sobie ją tapicerować tak jak zawsze, od środka do narożników i to samo od tyłu do narożników, z tą różnicą, że tutaj tą przestrzeń zostawię otwartą, czyli tutaj nie będzie to zakrywane, żeby nam tutaj to nie przeszkadzało, będzie zamocowane tak jak tutaj widać te szywki, czyli tylko dotąd bez podwijania, ale to za sekundę pokażę. Więc tak, mamy zamocowane środki do samych narożników. Tutaj, jak zawsze Wam tłumaczę, w pierwszej kolejności mocujemy boczną tkaninę, następnie będziemy mocować tutaj tą przednią. Oczywiście będę to wszystko wycinał. Natomiast jeżeli chodzi o tył, zostawiłem tutaj troszeczkę to odchylone, więc będzie tutaj mocowana tkanina tylko tutaj do tej krawędzi, ściągane do środka, żeby to nie było widoczne. Coś w ten deseń. Dobra, no to co? Możemy zacząć od przodu. Przód mamy zrobione, jest narożnik jeszcze do zaszycia, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tył, mam tutaj, może kamera pokaże, tutaj jest ten znacznik widoczny, tutaj już jest nawet zasłonięty, czyli generalnie tutaj mogę zamocować tą tkaninę do krawędzi. I tak zrobię.
mamy już wszystko zamocowane, czyli zostało nam tutaj za sekundę zszyć ściegiem krytym 2 narożniki. No i te mamy tutaj też wykończone z takim dużym zapasem, ale lepiej duży, niż by miało być jakaś przestrzeń widoczna. No i tu już tutaj przyjdzie oparcie zamocowane. Ja zaszywam narożniki i montujemy oparcie. A jeżeli nie potraficie ściegu krytego, to 2 linki do materiałów właśnie związanych z ściegiem krytym. Polecam. Przyszedł czas na zamocowanie pleców, symetrycznie ustawione. Przypilnować, żeby było to w tych miejscach, gdzie to było poprzednio. Ja używam drewnowkrętów takich czarnych, zwykłych. Natomiast z racji, że ta główka jest dość mała, dodatkowo mogę sobie pozwolić rzeczywiście na podkładkę, która będzie większą powierzchnię tutaj przytrzymywała, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. Oczywiście z racji tego, że jest to mięsista tkanina, jeszcze można tutaj podłożyć sobie o watę. Nie będzie to z całą pewnością widoczne pod spodem, więc mogę sobie to użyć, aczkolwiek nie przy wszystkich projektach. Jeżeli jest tkanina cienka, warto użyć zwykłe śruby do drewna, takie montażowe, jak były oryginalne. Ok, a więc co, zaczynamy tutaj od tych końcówek i przykręcamy. Więc ostatni element tutaj mamy już przykręcone. Musimy tutaj to wyciąć nadwyżkę, zamocować materiał. Oczywiście w Waszym przypadku jeszcze trzeba zaszyć tutaj ten tył. Ja już mam częściowo go zaszyty, dlatego tutaj mi wystają 2 kawałki nici, ale to za sekundę zaszyję. Ok, wycinamy nadwyżkę i kończymy pracę. Więc plecy zostały przykręcone, zaszyte, krzesło zostało otapicerowane. Co ważne, od spodu mamy metkę nadal widoczną, ponieważ tkanina została podwinięta. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasze komentarze, co jeszcze byście chcieli, żebym dla Was nagrał. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. No i cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.